Moskwa łzą nie wierzy. Możecie sobie płakać, pakować się, bo inaczej albo was spałujemy, albo zastrzelimy. Nikt nam za to nic nie zrobi. Nocne walenie do drzwi i kilkanaście minut na spakowanie życia. Tak rozpoczynała się długa droga w nieznane dla setek tysięcy Polaków. W bydlęcych wagonach, w mrozie i głodzie. Byli deportowani w głąb rozległego sowieckiego imperium. Większość wywieziono na Syberię, ale niektórzy zostali skierowani na ogromne stepy Kazachstanu. Jak wyglądała historia tych ludzi? Zapraszamy na kolejny film prosto z centralnej Azji. Partnerem odcinka jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie zimowa wyprzedaż. Serdecznie polecamy. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Hubert Kędziorek. Kazachstan to ogromny kraj, którego szerokość sięga aż 3000 km. To więcej niż odległość między Warszawą a Lizboną. O połowę mniejsza, choć wciąż ogromna, jest odległość z północy na południe, która wynosi ponad 1500 km. Kazachstan jest również o blisko 9 razy większy od współczesnej Polski. Choć samo państwo jest istnym gigantem, za sąsiadów ma jeszcze większe kraje. Są nimi 6-krotnie większa Rosja oraz 3,5-krotnie większe Chiny. Trudno nazwać te państwa przyjaznymi. Szczególnie północne państwo Rosja przez długą część swojej imperialnej historii starało się zdominować rozległe stepy swojego sąsiada. A musimy pamiętać, że Kazachstan to przede wszystkim olbrzymi step, stanowiący przez stulecia prawdziwą autostradę dla wędrujących ludów. Gigantyczna równina otoczona górami, których szczyty sięgają nawet 7000 metrów, wryła się w pamięć każdemu, kto doświadczył tego niesamowitego widoku. Jak relacjonowała polska lekarka zesłana w kwietniu 1940 roku Danuta Tęczarowska, stojąc na stepie miało się wrażenie, że stoi się na środku morza suchej trawy, przykrytego kloszem niebieskiego nieba. Nie mam zrozumienia dla poezji, ale często zbierając kiziak powtarzałem sobie na głos stepy akermańskie Mickiewicza, gdyż wiersz ten oddaje wiernie nastrój stepowy. Choć dla Mickiewicza pojęcie stepu było niemal równoznaczne z przeżyciami jedynie podróżniczymi, dla wielu naszych rodaków stanowiło synonim niewoli. Pięknej i dzikiej, niepowtarzalnej i magicznej, ale przede wszystkim niewoli. Tereny centralnej Azji stały się podstawowym miejscem zsyłek w wieku XIX, ale już w wieku XVIII trafili tutaj pierwsi Polacy, mianowicie uczestnicy Konfederacji Barskiej, do których kilka dekad później dołączyli powstańcy listopadowi oraz styczniowi. Dla Imperium Rosyjskiego tereny Azji Centralnej stanowiły równocześnie przestrzeń kolonizacyjną. Moskwa wysyłała tam licznych specjalistów, których zadaniem było ujarzmienie pozornie niegościnnych terenów. W ich szeregach nie znajdowali się wyłącznie Rosjanie. Byli wśród nich także Polacy, w tym m.in. Piotr Zalewski, Ryszard Zalewski i Tomasz Zan. Wielu przybyłych błyskawicznie zauroczyło się tą niesamowitą krainą, czego dowodem są liczne opracowania, a nawet wiersze poświęcone Kazachstanowi. Tym samym stepy stały się przedmiotem rozważań polskich historyków, etnografów oraz poetów. W wyniku rewolucji październikowej w miejsce dawnej carskiej guberni powstała Kirgijska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka ze stolicą w Orenburgu. W 1925 roku zmieniono nazwę republiki z kirgijskiej na kazachską, a stolicę przeniesiono najpierw do Kyzyl-Ordy, a później do Almaty. Kolejne zmiany przeprowadzono 5 grudnia 1936 roku. W ich wyniku powołano do życia dwie republiki związkowe, kirgijską oraz kazachską, i ten stan przetrwał do końca istnienia Związku Sowieckiego. Komunistyczne rządy nie przyniosły Kazachstanowi nic dobrego. Z powodu fatalnej polityki gospodarczej republika dwukrotnie doświadczyła klęski głodu w latach 1921-23. Zmarło tam niemal 2 miliony osób, podczas gdy w 1926 roku liczba mieszkańców rozległego kraju nie przekraczała 7 milionów. Podobne żniwo zebrała późniejsza o 10 lat klęska, którą Kazachowie określają mianem ludobójstwa gołoszczokińskiego. Sama nazwa tego wydarzenia pochodzi od nazwiska Filipa Gołoszczokina, czyli drugiego sekretarza Komunistycznej Partii Kazachstanu, który odpowiadał wcześniej za zamordowanie rodziny carskiej. Precyzyjnie rzecz ujmując, przyczyną tej tragedii były filary sowieckiej gospodarki, czyli kolektywizacja, konfiskata bydła oraz realizacja gospodarki planowej. Wysoka śmiertelność sprawiła, że Kazachstan w krótkim czasie stał się praktycznie pustym krajem, co było wysoce niepożądane dla władz w Moskwie. Dlatego zdecydowano o przesiedleniu w te tereny grup innych narodowości. W
W 1926 roku liczba Polaków w Kazachstanie wynosiła 8294 osoby. W wyniku wielkiej akcji deportacyjnej z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej na kazachskich stepach znalazło się 15 tysięcy polskich i niemieckich rodzin. Kolejni Polacy pojawili się w tym miejscu za sprawą ludobójczej operacji polskiej NKWD, którą koordynował nikt inny, tylko czerwony kat Stalina, Nikołaj Jeżow. W jej wyniku wysiedlono na stepy 1968 Polaków. Nowa okazja, za sprawą której Sowieci mogli przesiedlić do Kazachstanu kolejnych ludzi, zbliżała się błyskawicznie, stając się możliwą za sprawą porozumienia między Hitlerem a Stalinem, które doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała II Rzeczpospolitą, podczas gdy Związek Sowiecki przyjął postawę wyczekującą. Moskwa uważnie obserwowała, jak wobec agresji zachowają się Londyn i Paryż. Gdy 3 września alianci wypowiedzieli wojnę Hitlerowi, Stalin śledził, czy konflikt ograniczy się do dyplomacji, czy przerodzi w pełnoskalową wojnę. Do tej drugiej póki co nie doszło, a zachęcony wstrzemięźliwością aliantów, a jeszcze bardziej sukcesami Wehrmachtu Stalin, nakazał przekroczyć Armii Czerwonej granicę polsko-sowiecką i zająć wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Na terenach zajętych przez Sowietów powołano marionetkowe republiki ukraińską i białoruską. Polacy stali się dla nowej władzy wrogiem numer 1, poddawanym ograniczeniom i prześladowaniom, a w skrajnych, choć niestety nie tak rzadkich przypadkach, także egzekucjom. Jednym z głównych narzędzi represji były 4 masowe deportacje, w wyniku których setki tysięcy rodaków wywieziono na Syberię oraz do Azji Centralnej, przede wszystkim do Kazachstanu. Dla Sowietów nie było ważne, kogo aresztują. Oczywiście najbardziej zależało im na tym, aby aresztować osoby zaangażowane w konspirację albo potencjalnych wrogów ustroju komunistycznego, jednakże w praktyce ofiarą NKWD padały wszelkie grupy społeczne. Aresztowanie ich przedstawicieli odbywało się za każdym razem w bardzo podobny sposób. No, tradycyjnie, to znaczy tak jakby taki scenariusz Rosjanie mieli ustalony. 4 rano, pukanie do drzwi, niby pod pretekstem, że szukają broni. Obstawili cały dom NKWD-stami, no i spakować się. W ciągu, załóżmy, pół godziny, 40 minut, no różne, w zależności od człowieka, który był akurat w danym momencie urodziny. Wśród innych relacji możemy ponadto przeczytać, że Polaków oskarżano przeważnie o szpiegostwo, fotografia, daktyloskopia, a następnie tortury, celem zmuszenia człowieka do przyznania się do przestępstw niepopełnionych. Badanie odbywało się 2-3 razy w nocy, ciągle pod groźbą zastrzelenia jako szpiona. Wszyscy Polacy, którzy zetknęli się z sowieckimi śledczymi, zgodnie podkreślali barbarzyński stosunek funkcjonariuszy NKWD. Przemoc i tortury psychiczne były na porządku dziennym. Sowieci nie zwracali się do Polaków inaczej, aniżeli polacka morda czy bandyt sikorski. Regułą w postępowaniu z aresztowanymi były śledztwa w nocy, groźby, ciągłe zarzucanie oskarżonemu kłamstwa, wmawianie win nawet niepopełnionych, namawianie do donosicielstwa. A był to dopiero początek gehenny Polaków, którzy po tej parodii prawa musieli opuścić dotychczasowe ziemie i bydlęcymi wagonami pojechać w nieznane. Pierwszą deportację przeprowadzono 10 lutego 1940 roku. Sowieci nadali jej status specpieresieleńców osadników, co wynikało z faktu, że objęto nią głównie wojskowych oraz leśników. Większość trafiła na północ Rosji, a 5,5 tysiąca wywieziono do Kazachstanu, gdzie osadzono ich w obwodach akmolińskim, kustanajskim, pawłodarskim, semipałatyńskim oraz wschodnio-kazachstańskim. Jeśli chodzi o warunki w wagonach, którymi deportowano ludność, to były one w każdym przypadku wprost fatalne. Drugą deportację przeprowadzono 13 kwietnia 1940 roku. Była ona wypadkową likwidacji obozów dla jeńców, zlokalizowanych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. To właśnie tam przetrzymywano polskich oficerów, którzy następnie zostali bestialsko zamordowani przez siepaczy NKWD w rosyjskich lasach. Tym razem wysiedleniami objęto zatem rodziny zamordowanych oraz luźną grupę rozmaitej maści uciekinierów. Ofiarą tej konkretnej deportacji padło 61 092 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej, których w 51 specjalnych składach przetransportowano do Kazachstanu. Przesiedleńców błyskawicznie skierowano do prac przymusowych, między innymi w kopalni złota lub na budowie kolei.
Trzecią deportację przeprowadzono w czerwcu 1941 roku. W jej wyniku deportowano ponad 47 tysięcy osób, spośród których ponad 15 tysięcy znalazło się na terenie Kazachstanu. Skala wysiedleń byłaby z pewnością dużo większa, gdyby nie wybuch wojny niemiecko-sowieckiej i wycofanie się Sowietów z terenów bezprawnie zajętych we wrześniu 1939 roku. Choć funkcjonowanie obozów koncentracyjnych kojarzymy głównie z działalnością III Rzeszy lub w szerszym ujęciu z kolonizacją Afryki w XIX wieku, to warto dobitnie podkreślić, że Rosja sowiecka również posiadała tego typu obiekty, które zlokalizowano między innymi na terenie Kazachstanu. Największym z nich był karagandyjski łagier zwany Karłagiem oraz podlegający mu akmoliński łagier dla żon zdrajców ojczyzny. W rzeczywistości Karłag był jedną wielką fabryką, do której trafiali zarówno Polacy, jak i również Rosjanie, Niemcy oraz Ukraińcy. Jak wspominała jedna z uwięzionych Polek, Wilhelmina Jastrzębska, w łagierach pobudka była o godzinie 3 rano, a spać się kładło o godzinie 11, względnie 1 w nocy. Pracowałam z początku przy oczyszczaniu pól z lodu i śniegu, później bronowałam, siałam i zbierałam plon. Pracowałam również przy sianokosach. Normy były przestrzegane, warunki pracy bardzo ciężkie. Wynagrodzenia żadnego nie otrzymywałyśmy. Wyżywienie bardzo marne, ubrania wcale nie dawali, każdy dodzierał, jeszcze ciągle łatając swoje stare. Po polu chodziłyśmy w uszytych przez siebie trepkach, bo boso nie mogłyśmy chodzić po rżyskach, gdyż nogi się kaleczyło. Fatalne warunki pogłębiała beznadziejna aprowizacja i niewystarczające racje żywnościowe, o czym wspominała inna Polka, Janina Królikowska. O godzinie 3 rano pobudka, o 4 do pracy na pole, o 12 do 15 przerwa obiadowa, od 15 do 20 w miesiącach letnich do 20:30 praca na polu, o 20:30 powrót, kolacja składająca się z kaszy, przeważnie nieokraszonej. O godzinie 22 spoczynek, wyżywienie 3 razy dziennie zupa, rano kasza, na obiad zupa, na drugie ryba, kawałek mięsa lub lepioszka, 600 gramów chleba, a potem 400. Tym bardziej na uwagę zasługuje fakt, że niejednokrotnie pomocą dla Polaków, czy w ogóle zesłany w głąb Związku Sowieckiego, służyli Rosjanie. Zwykli Rosjanie zawsze nam pomagali, obojętnie. Jeżeli człowiek zabłądził, bo w końcu jak już podrośliśmy, znaliśmy tajgę, to nie było problemu, żeby pójść gdzieś dalej. Ale nie było mowy, mogła być lepianka w ziemi, jeżeli mieli chociaż kawałek jakiegoś placka, dostawaliśmy. Sami Państwo przyznacie, że warunki, w których przyszło żyć naszym rodakom, były wprost okropne, urągały ludzkiej godności i stanowiły torturę samą w sobie, która dość nieoczekiwanie została przerwana latem 1941 roku. Wraz z rozpoczęciem operacji Barbarossa i atakiem Niemców sowiecki kolos na glinianych nogach zaczął się chwiać. Przerażony ogromnymi sukcesami Wehrmachtu Stalin postanowił zmienić swoje podejście względem Polaków, którzy mogli okazać się dogodną kartą przetargową w jego kontaktach z aliantami. Tym samym przywódca Związku Sowieckiego podjął decyzję o wznowieniu stosunków dyplomatycznych z polskim rządem, co ostatecznie zaowocowało podpisaniem układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku. Wartym uwagi pozostaje fakt, że temu układowi towarzyszyła podpisana 2 tygodnie później umowa wojskowa, dzięki której można było sformować oddziały polskie na terenie Związku Sowieckiego. Najważniejsza część tego dokumentu posiadała następujące brzmienie. Armia polska będzie zorganizowana w najkrótszym czasie na terytorium Związku Sowieckiego, przy czym będzie ona stanowiła część sił zbrojnych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie ona przeznaczona do wspólnej z wojskami Związku Sowieckiego i innych mocarstw sojuszniczych walki przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu wojny powróci ona do Polski. Polskie jednostki liniowe będą użyte na froncie po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej. Żołnierze Armii Polskiej na terytorium Związku Sowieckiego będą podlegali polskim wojskowym ustawom i regulaminom. Uzbrojenie, ekwipunek, umundurowanie, samochody itd. będą dostarczone w miarę możności. Przez rząd Związku Sowieckiego z własnych zasobów, przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dostaw przyznanych na zasadzie lease and lindu. Choć w teorii brzmiało to pięknie, w praktyce wyglądało zupełnie inaczej. 2 dni przed podpisaniem wspomnianej wcześniej umowy Sowieci ogłosili amnestię dla Polaków, którą miano objąć wszystkich uwięzionych. W rzeczywistości Sowieci zwalniali głównie chorych i niezdolnych do noszenia broni. Strona polska błyskawicznie dostrzegła ten problem, który na szczęście, choć nie całkowicie, udało się rozwiązać. W wyniku silnych nacisków Sowieci postanowili dużo łaskawiej spojrzeć na zwalnianych, których liczba sięgnęła ostatecznie 389 382 osób.
Był to jednak skromny ułamek, bowiem amnestią objęto jedynie 1/5 spośród 1 800 000 naszych rodaków więzionych na terenie Związku Sowieckiego. Tym niemniej te 400 000 osób, 400 000 Polaków otrzymało możliwość wstąpienia w szeregi Armii Andersa, którą oficjalnie do życia powołano 14 sierpnia 1941 roku. 2 dni później powstała mieszana komisja polsko-sowiecka, która odpowiadała za organizację nowej armii. To szczególne wydarzenie w następujący sposób zapamiętał Marcin Wolski, późniejszy żołnierz Armii Andersa. 16 sierpnia 1941 roku w nocy o godzinie 24 pobudzili wszystkich Polaków i dopiero powiedzieli, że rząd polski zawarł pakt z rządem sowieckim. Zaczęli trochę lepiej obchodzić się z nami, już nie odnosili się do nas tak ordynarnie. 25 sierpnia było zebranie wszystkich Polaków i na tym zebraniu spisywali, kto chce iść do Wojska Polskiego. Zapisało się nas 240 osób i wyjechaliśmy w różne strony. Amnestią został objęty również człowiek, który złotymi kartami zapisał się w polskiej historii. Generał Władysław Anders, bo o nim przecież mowa, całym swoim sercem, całą swoją wiedzą zaangażował się w formowanie polskich oddziałów. Samo formowanie było nie tylko niezwykle trudne, ale również czasochłonne i trwało w zasadzie do końca 1941 roku. Organizację armii prowadzono w kilku sowieckich miejscowościach. W Tatiszczewie, w Tockowie oraz w Buzułuku, gdzie mieściło się dowództwo. Jak zapamiętał generał Władysław Anders, Buzułuk był typowym rosyjskim drewnianym miasteczkiem. Bieda z nędzą rzucały się w oczy, wszędzie błoto powyżej kostek. Zaledwie na 2 ulicach bruk, od wielu zresztą lat nie naprawiany. Dowództwo polskie umieszczono w dużym murowanym budynku. Z najgłębszym wzruszeniem spostrzegłem, że flaga polska już nad nim powiewała. Wiem, że robiło to ogromne wrażenie na wszystkich, którzy przybywali z więzień i łagrów. Oto po beznadziejnych latach powolnego konania widzą chorągiew polską powiewającą nad sztabem polskiego wojska w Buzułuku. Nie były one jednak w stanie pomieścić wszystkich rekrutów, w związku z czym Sowieci nakazali stworzenie nowych baz na terenie Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W skład tych miejscowości weszły Jangiyul, gdzie mieściło się dowództwo i sztab armii, oraz Dżalabad, Szachrisabr, Kermine Czokpak, Margełan i Ługowoje, w których mieściły się kolejno 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Dywizja Piechoty. Ponadto w Guzor zlokalizowano ośrodek organizacyjny armii, w Riewiskiu centrum wyszkolenia, a w miejscowościach Atak, Karabałta i Karasu jednostki pozadywizyjne. 90 000 chętnych do wstąpienia w szeregi armii umieszczono w 11 obwodach Kazachstanu. W kolejnych tygodniach stan ten uległ oczywiście zwiększeniu. Niektórzy Polacy chcący dostać się w szeregi Armii Andersa niejednokrotnie musieli dostawać się tam na własną rękę, co wiązało się z pokonaniem całej szerokości Kazachstanu. Mimo początkowych ustaleń ewakuacja Polaków ze Związku Sowieckiego wcale nie była taka prosta. Generał Anders zauważał, że władze sowieckie nieszczerze przystępują do tworzenia armii polskiej, a utrudnienia na każdym kroku były tego dowodem. Mieliśmy bezustannie powtarzające się wiadomości, że tysiączne rzesze zatrzymywano w więzieniach i łagrach oraz że nie wykonano uczciwie tzw. amnestii. Tylko dzięki naciskom generała udało się skłonić Stalina do wydania odpowiednich dyrektyw w tej sprawie. Początkowo Sowieci wydali zgodę na powołanie do armii Andersa jedynie 30 000 żołnierzy, co tłumaczyli brakiem broni. Ostatecznie Stalin zwiększył ten limit do 96 000 żołnierzy. Oficjalnie w skład tworzonej armii polskiej mogli wchodzić jedynie Polacy. Zakazano tam wstępu Ukraińcom, Białorusinom, Żydom, jednakże praktyka pokazywała, że były od tego pewne odstępstwa. Po rekrutacji i uzbrojeniu Polaków przystąpiono do ich ewakuacji, którą przeprowadzono w 2 etapach. Pierwszy zrealizowano od 24 marca do 4 kwietnia 1942 roku. W tym czasie przez Krasnowock do Iranu przeprowadzono ponad 33 000 żołnierzy oraz około 11 000 cywilów. Drugi etap zrealizowano w sierpniu i objęto nim 116 000 osób, w tym 78 000 żołnierzy. Warto również zauważyć, a może nawet dobitnie podkreślić, że generałowi Andersowi udało się ewakuować nie tylko około 100 000 żołnierzy, ale również 50 000 cywilów, polskich kobiet, dzieci i starców, których w sowieckim raju czekałaby niechybna śmierć. Z największym trudem, wspominał generał, udało mi się przekonać władze sowieckie o potrzebie dołączenia do transportów ewakuacyjnych także ludności cywilnej, kobiet i dzieci. Wiedziałem, że jest to dla nich jedyny ratunek przed śmiercią głodową. Ludzie marli w ośrodkach przejściowych i zapasowych setkami i tysiącami. Wydałem zarządzenia dołączania do transportów wojskowych każdego Polaka, który się zgłosi. Poleciłem dołączyć sierocińce i ochronki dla dzieci. Biorę całkowitą odpowiedzialność. Nie cofam wydanych zarządzeń i rozkazów.
Warto zauważyć, co zresztą bardzo dobitnie, wyraźnie i głośno podkreślał sam generał Anders, że całe przedsięwzięcie związane z ewakuacją polskiej ludności byłoby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie Wielkiej Brytanii. Polacy znajdowali schronienie w rozmaitych zakątkach Imperium Brytyjskiego. Tymi zakątkami okazywał się nie tylko Irak, ale również Indie, a nawet tak odległe miejsca jak Nowa Zelandia. Mimo usilnych starań generała Andersa, wielu Polaków musiało pozostać na terenie Kazachstanu. Część z nich opuściła tę fascynującą krainę dopiero w latach powojennych, a niektórzy zostali tutaj na resztę życia, dając początek tutejszej Polonii, której członkowie są w pełni świadomi swojego pochodzenia i starają się zachować pamięć o trudnych losach swoich rodziców, braci i sióstr. Proszę się przedstawić. Nazywam się Katarzyna Ostrowska, jestem prezesem Związku Polaków w Kazachstanie. Jak liczna jest Polonia w Kazachstanie? Polonia w Kazachstanie łączy, to znaczy ja mówię o Związku Polaków tutaj szczególnie, 9 organizacji polonijnych z całego Kazachstanu. To są regiony dużych miast, Almaty, Szymkent, Pawłodar, Pierwomajka, można jeszcze trochę wymienić. Natomiast wspólnie łączymy jeszcze oddziały. Jest nas tak właściwie 23 organizacje, które ponad 1000 osób zapisuje się w organizacje polonijne. Jak ta pamięć o Polsce tutaj jest kultywowana, polskie zwyczaje, jak ważny jest ten kontakt dla Was z ojczyzną? Powiem szczerze, ja jestem 4. pokoleniem swoich pradziadków, którzy zostali deportowani w 1936 roku. Powiem szczerze, że nasze pokolenie, czy już nasze dzieci, to już prawie, że 5., 6., 7., to, że znajdujemy się bardzo daleko od Polski, na ulicach nie widzicie nic polskiego i w sklepach też. Także to jest przez to ludzie przychodzą do organizacji polonijnych, tam gdzie mogą śpiewać, tańczyć, obchodzić święta bożonarodzeniowe, czy na przykład Wielkanoc, nawet takie święta patriotyczne jak 11 listopada zawsze też obchodzimy tutaj w Kazachstanie. A z czym się zmaga tutaj Polonia? To jest czy to jest zintegrowane środowisko? Co by mogło Wam też pomóc? Co jest dla Was ważne tutaj? Polonijne środowisko jest właściwie zintegrowane w związku z tym, że my organizujemy bardzo często wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Tak jak dzisiaj wspomniał pan minister, my też stawiamy na młodzież, na naszą piękną, która też ma inne ambicje, też żyje w innym też współczesnym, tradycyjnym wieku i ma żądania, prawda, inne, ale ta Polska w nas, tych dziadków, pradziadków siedzi. Jeszcze do tej pory śpiewamy szła dziweczka do laseczka. Także pamiętamy te stare czasy i też ich kultywujemy. Lede, suakelede, suakelede. I później, gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją. W ulicy znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Kazachstan, mimo pięknej stolicy, interesującej kultury i wspaniałych ludzi, jest państwem pogrążonym w wielu problemach, których geneza sięga czasów sowieckich. Z jednej strony Sowieci wymordowali kazachską inteligencję, a z drugiej wszystkich innych nieprawomyślnych mieszkańców wykończyli w łagrach. Równolegle z eksterminacją Moskwa prowadziła bezmyślną eksploatację podległych terenów, co przyniosło negatywne skutki zarówno dla ich mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Na semipałatyńskim poligonie przeprowadzono aż 500 prób jądrowych, które zrujnowały zdrowie wielu pokoleń Kazachów, w tym tych nienarodzonych. Jezioro Aralskie, niegdyś 4. pod względem powierzchni na całym globie, wyschło w wyniku sowieckich planów związanych z uprawą bawełny, stanowiąc dzisiaj fascynujący, ale i upiorny widok. Woda zniknęła, za to w jej miejscu pojawiły się trujące chemikalia i nawozy, którymi dopingowano plantacje. Po upadku Związku Sowieckiego Kazachstan uzyskał niepodległość i rozpoczął własną politykę, która w dużym stopniu polega na umiejętnym manewrowaniu między swoimi potężnymi sąsiadami, co udaje się Astanie z podziwu godnym skutkiem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.